Wyobraźcie sobie, że nic nie wiecie o pierwszej książce FNAF-a i ktoś wam mówi: The Silver Eyes podaje imię mordercy, to William Afton. Na ten moment nie jest to za duży spoiler, bo zostało to już oficjalnie powiedziane w grach, a sama książka wyszła z 2 lata temu. No ale wyobraźcie sobie tego typu spoiler. Nie mówi nic o fabule, nie jest za dużym spoilerem, prawda? I cóż, dzisiejszy odcinek zawiera podobny spoiler. Spoiler z The Fourth Closet. Imię jednej postaci, więc jeżeli uważacie, że tego typu spoiler to jest dla was za dużo, to nie oglądajcie tego filmu, ale naprawdę, to bardzo nieznaczny spoiler, będzie dosyć ważny w paru moich przyszłych teoriach, więc wolałbym, żeby to nie było jakoś ukryte, nieoficjalne, zakryte spoiler tagiem i tak dalej, ale wasz wybór. Także mając już to ostrzeżenie za sobą, oto cały spoiler. The Fourth Closet podaje nam imię jednej z ofiar Williama i to imię to Cassidy. The Fourth Closet jeszcze nie wyszedł i zostało mu mniej niż miesiąc, ale mieliśmy dosyć spory wyciek. Większość książki została przez przypadek upubliczniona na Amazonie jako darmowa próbka, a wśród tych stron pojawiło się imię Cassidy. Nie wgłębiałem się za bardzo, żeby się dowiedzieć, którego konkretnie animatronika nawiedza, ani nic takiego, ale na pewno nie jest to Golden Freddy, bo już z pierwszej książki wiem, że to Michael Brooks. I co takiego ważnego w Cassidy? Cóż, jeśli oglądaliście najnowszy odcinek MatPata, MatPat szukał odpowiedzi na zagadkę z The Survival Logbooka. Wiedzieliśmy o tej zagadce już od 4 miesięcy i nikomu nie udało się jej rozwiązać. Książka nam bezpośrednio nie mówi: hej, jest zagadka, zrób to i to, żeby otrzymać odpowiedź. Nie. Dostajemy parę randomowych rzeczy, numery stron się nie zgadzają, inne liczby się nie zgadzają, niektóre strony każą nam iść na inne strony, żeby coś odnaleźć i tak dalej. No i w ten sposób dochodzimy do wniosku, że coś jest nie tak, że jest tam coś ukrytego. I MatPat poddał się po 4 miesiącach, a dosłownie kilkanaście godzin po jego filmiku ktoś rozwiązał zagadkę. Nie jest jakiś pewnik, Scott nie wyszedł, nie powiedział: gratulacje, rozwiązaliście to, i wątpię, że planował coś takiego zrobić, ale póki co mamy bardzo prawdopodobny wynik. O tyle prawdopodobny, że tą odpowiedzią jest Cassidy, postać z The Fourth Closet. Możliwe, że Scott potwierdzi to lub pobali, jak tylko MatPat zrobi na ten temat film, może pojawi się ta informacja w The Ultimate Custom Nightie, no ale póki co zostaje nam tylko zakładać, że może to być poprawna odpowiedź. Zawsze jest też możliwe, że to nie jest jedyna zagadka logbooka, że są też inne rzeczy, które mogą coś sugerować, są inne zagadki. No ale cóż, dostaliśmy Cassidy. I ta Cassidy została też nazwana z imienia w trzeciej książce. Nie wygląda to na przypadek, choć nie mamy też 100% pewności, że to poprawne rozwiązanie zagadki. Jest to póki co jedyne rozwiązanie, które jest prawdziwym słowem i tyle wiemy. Ale co ta Cassidy dla nas oznacza? Cóż, logbook sugeruje nam, że mamy znaleźć czyjeś imię i sugeruje nam też, że jest to imię Golden Freddy'ego. Jeśli to prawda, to w fabule gier Golden Freddy to Cassidy. W fabule książek jest to jedna z ofiar, w fabule gier też, ale nawiedza innego animatronika. Michael Brooks sam ma 0 znaczenia w fabule gier i nie ma sensu, żeby to on był tutaj Golden Freddym. Ale jeżeli to prawda, jeśli Cassidy jest Golden Freddym, to mamy dziewczynę nawiedzającą tego animatronika. I nie jest to takie dziwne, wiedząc co wiemy z FNAF 1. Ale w tym samym czasie Golden Freddym nie może być ugryziony dzieciak i to nas zostawia z paroma nowymi pytaniami. Niektórzy mówią, że Cassidy to jest bezpłciowe imię, inne źródła, jak to Wikipedia, mówią, że to jest damskie imię lub że jest to bezpłciowe, ale głównie nazywa się im dziewczyny itd. To Cassidy to wciąż niby może być ugryziony dzieciak, ale cóż, ciężko stwierdzić. W paru następnych odcinkach, oczywiście z przerwami na różne rzeczy, tak jak Fangame czy Ultimate Custom Night, to zamierzam omówić tą teorię, zamierzam omówić Cassidy i wszystko, co jest w związku z Cassidy. Rozłożyć to na czynniki pierwsze i tak dalej. Bo co ona ma do powiedzenia we FNAFie, ale póki co mogę powiedzieć jedną rzecz. Cassidy znowu daje szansę rodzinie z FNAFa 4, żeby to oni byli Aftonami. Ja sam strasznie się mieszam w tym wszystkim, ale jak już mówiłem, nie wierzę, żeby ten dziewczęcy pokój należał do Elizabeth. Scott zakończył fabułę na 4 i w tej zakończonej fabule był ten pokój, a Elizabeth jeszcze nie istniała. Nie ma sensu, żeby Scott planował jakoś ewentualnie dodać nowy kawałek fabuły, a jednocześnie cały czas mówi, że fabuła jest kompletna, że możemy wszystko rozwiązać. To jest takie dziwne. Elizabeth jest ekskluzywna dla fabuły FNAF SL i FFPS-a, nie było jej nigdzie od 1 do 4. Ten pokój nic by nie znaczył, gdyby to był pokój Elizabeth. Dlatego właśnie ja cały czas wierzyłem, że rodzina z FNAF 4 to rodzina Henry'ego, stąd pokój dziewczynki, bo FFPS nam powiedział, marionetka to dziewczynka i może od samego początku, od FNAF 4 Scott nam tym pokojem sugerował, że to jest rodzina Henry'ego.
właściciela tam i to jest córka Henry'ego marionetka, zaginiona i tak dalej, i tak dalej. No i ma to sens, ale logbook wchodzi nam trochę w drogę, bo Mike jest związany silnie z FNAF 4, zgodnie ze wskazówkami nawiązującymi właśnie do gameplayowej części tej gry. Więc dlaczego Afton miałby być związany z czwórką, która jest skupiona o rodzinę Henry'ego? To nie ma za dużo sensu. No i na ten moment Scott daje nam następną ominiętą dziewczynkę, Cassidy. Cassidy, jeśli jest siostrą Mike'a, siostrą ugryzionego dzieciaka, strasznie tutaj wszystko naprawia, strasznie łączy jedno z drugim. Też nie jest to jakieś 100% pewne. Są rzeczy, które z Cassidy mają mniej sensu, mniej się łączą, ale póki co to ma dosyć sporo sensu. To ona może być właścicielką tego pokoju. I jeśli to jest prawda, to niekoniecznie we FNAF 1 do 4 było cokolwiek, co świadczyłoby o tym, że marionetka to dziewczynka. Po prostu nie było potwierdzone, że to jest chłopak jakoś 100%, więc Scott mógł wybrać, że jest dziewczynką nagle. Ale jednak ma to sens. Cassidy może być Aftonem, może być związana z nimi wszystko dookoła, to może mieć duże znaczenie w tym wszystkim, ale jeśli to ta nowa postać jest Golden Freddym, to pojawia się parę pytań. Kim jest ugryziony dzieciak? Wciąż jest możliwe, że to nie jest Cassidy, ale jednak z innego punktu widzenia wiele świadczy o tym, że ugryziony dzieciak może być Mike'iem. Że ugryziony dzieciak nienawidzi żadnego animatronika, a jest po prostu tym Mike'iem, tym chodzącym zombiem, tą ważną postacią w całej fabule FNAF-a. To jeszcze omówimy sobie w następnych odcinkach, bo jest wiele do przemyślenia, wiele do obgadania. Jest to bardzo obszerny temat. Cassidy dużo miesza w fabule i nie do końca wszystko mi się tutaj podoba, ale cóż, łączy wiele wątków, które wcześniej nie miały sensu i może to się bardzo ciekawie rozwinąć. Także na dzisiaj to wszystko. W następnych odcinkach powiem sobie trochę więcej na ten temat. Także na teraz zapraszam do dyskusji w komentarzach i do zobaczenia w następnych odcinkach.